tu jest fajny parowóz. Dronem ściągają z drzewa latawiec. Kemping to wygląda w ten sposób. Motorek zaparkowany, namiot rozbity. Dobra, czas zwijać namiocik. Także tak wygląda sam wjazd do Wieżycy. Kolejnego wielkiego stolema. Jak pięknie. Hej, dzisiaj trochę inny, spontaniczny wyjazd. Mój brat jest blisko, 20 km stąd, więc postanowiłem podjechać do niego motorkiem, a że rano jadę do pracy i się nie opłaca już wracać, to wziąłem sobie namiot, śpiwory i chyba zostanę na noc. Słuchajcie, po drodze w Kartuzach się zatrzymałem. Zobaczcie, jak tu jest fajny parowóz. I teraz coś starego i coś nowego na jednym zdjęciu. Nie, ale parowóz jest naprawdę super, jest odrestaurowany z każdej strony. Stoi sobie tutaj przy dworcu w Kartuzach. Jest naprawdę monumentalny i robi ogromne wrażenie. No dobra, parowóz zobaczony z każdej strony. Jedziemy dalej, bo brat już pewnie czeka na kempingu. No i po drodze zatrzymałem się jeszcze na kartuskim rynku, bo chciałem wam pokazać. Jest mały, ale naprawdę ma swój urok. Jest tu fontanna, tutaj są czasem jakieś jarmarki, kościółek jakiś ceglany. Więc nawet warto się zatrzymać, coś tu zjeść, bo całkiem dobre jedzenie jest tu w tych restauracjach obok. Dobra, dojechałem na kemping, ale zanim coś rozłożę, to jest taka akcja, że... Gdzie ten dron? Nie widzę. O, jest! Dronem ściągają z drzewa latawiec. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Gdzie ten latawiec? O, tutaj. I dronem ściągają go. A jeśli chodzi o sam kemping, to wygląda w ten sposób. Tam jeszcze u góry są jakieś domki, jest parking. I jest zaraz naprzeciwko jeziorko. Zaraz tutaj zadzwoniłem, przyjdzie pan do recepcji, zakwateruje się i rozbije namiot. Zobaczymy, co będzie dalej. No, także motorek zaparkowany, namiot rozbity. O, i tak będę nocował. Właściwie to jest jednoosobowy namiot, malutki. Ale wypróbujemy, jeszcze tak nie nocowaliśmy. Dwa kampery, brata i jego kumpla. Także jest już wesoło. I spędzimy sobie fajnie wieczór. No i teraz idziemy załatwić potrzebę, a widzę, że sanitariaty są całkiem spoko tutaj. Wszystko czyściutkie, zadbane. Są prysznice, jest WC. No, zobaczcie, jakie fajne oświetlenie jest, takie diodowe, punktowe. Jest wieczór. Wszyscy poszli spać. A ja sobie teraz w namiocie będę spał. Zobaczymy, jak to będzie. Może mnie robaki nie zjedzą.
godzina 4. W ogóle nie wyglądam, ale muszę iść do WC. Niestety w przyczepie mam ze sobą WC, a tutaj trzeba iść. Także jak widzieliście, wyglądam po prostu strasznie. O, ale jeszcze pod namiotem nie spałem, więc jest przygoda. Dopiero 4 godzina. Do pracy jadę na 8. Stąd od razu wyjadę, więc jeszcze mam trochę czasu. Idę się jeszcze przespać. Zobaczcie, jakie fajne pompowane namioty. W porównaniu z nimi mój namiocik. Ale oczywiście impreza była udana, wszyscy śpią. A tak się bawiliśmy. 7:20, pora wstawać. Słoneczko świeci, już nagrzało namiot. Budzik budził, więc jedziemy do roboty. Oto kemping, na którym dzisiaj wylądowałem, właściwie wczoraj. Tamowa, Zawory koło Chmielna. Jeszcze wszyscy właściwie śpią, ale na pewno zaraz ich słoneczko obudzi. No dobra, czas zwijać namiocik. Jeszcze po drodze Wam pokażę kilka kadrów z Kaszub. Naprawdę potrafią być piękne. Także tak wygląda sam wjazd do Wieżycy, ale po drugiej stronie ulicy wcale nie jest gorzej. Zobaczcie, tam też jest jakieś piękne jeziorko. Więc warto zwiedzać Kaszuby. O, chyba stok narciarski widzę. No gdzieś słyszałem, że jest. Tak, to jest jakiś stok narciarski, także rzeczywiście jest jak w górach, fajnie. Tutaj są, widzę, łagodne stoki, tam jest bardziej stromy. A sam ten stok, widzę, jest w Koszałkowie. I to nawet, widzę, fajnie jest, bo są domki do wynajęcia, jest plac zabaw. Więc na pewno jak to żyje, to jest to super. No zjechałem tutaj, zobaczcie. To jest węzeł Koszałkowo, raj kaszubski dla turystów i narciarzy. Teraz jeszcze objadę jezioro Ostrzyckie naokoło, bo widzę, że też jest urokliwe. I tutaj też fajny motyw, bo żeby wejść na tą plażę, trzeba tutaj przejść gdzieś schodami, kawałek lasem i mostem nad ulicą i dopiero tam się wchodzi. Ale wszystko to takie tutaj jeszcze jest komunistyczne. Ciekawe, czy to w ogóle działa. No już jestem w Ostrzycach i zaintrygował mnie tutaj park rekreacji Stolem. Na wjeździe stoi właśnie taki wielki kaszubski Stolem. Pilnuje wjazdu. Za mną jezioro Ostrzyckie, zaraz zobaczę, co tam się dzieje na nim. O, sam środek jest bardzo ładny. I tutaj znalazłem kolejnego wielkiego Stolema. Olbrzymi. No, nawet zwierzątka tu mają. Taki, ale jakieś są. Jakaś atrakcja dla dzieci już jest. No całkiem fajny środek, tam jest wiata. Tutaj nawet wiata właśnie na wodzie też jest. Bardzo uroczo to wygląda. Super. No jakieś domki do wynajęcia, też plac zabaw. Tam przed nami jest park linowy. Także spoko całkiem.
Także Ustolema zwiedzone. Wygląda na bardzo fajny ośrodek. Może warto tu przyjechać, my blisko mamy. Także byłem tam u Ustolema, a teraz dosłownie naprzeciwko zjechałem. I tutaj jest też taka fajna plaża nad jeziorkiem, można sobie też odpocząć. Wypożyczalnia łodzi nawet elektrycznych jest. No i tuż obok pole namiotowe, Stolemek. Tam widzę kamper nawet stoi, więc pewnie można wjechać przyczepką. Zobaczcie, jaką mają fajną aleję spacerową tutaj. Nawet jakiś stateczek jest. Ciekawe, czy to pływa, czy tylko stoi sobie. Pytałem i tak, przyczepy, kamperki, jest tu pole kempingowe, mogą się zatrzymać. No i zaraz obok jest duży parking. Przyczepa nie wejdzie, ale osobówką spokojnie można podjechać. Jest plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego i to spora. Także no, atrakcji wokół jeziora Ostrzyckiego jest sporo. Jest też rzeczka, można sobie wykupić spływ kajakowy. Całkiem widzę fajny, bo tutaj miejscami jest dość rwąca ta rzeka. No i właśnie, zatrzymałem się, zszedłem z motorku, bo muszę wejść na mostek, żeby wam coś pokazać. Chyba naprawdę przyjedziemy tu na spływ kajakowy. Zobaczcie, jak to jest urokliwe. Jak pięknie. W ogóle wcześniej, zanim dojechałem do jeziora Ostrzyckiego, gdzieś tam dalej, był punkt widokowy, tylko że z parkingu trzeba iść sporo pieszo do tego punktu widokowego, więc dałem sobie spokój. Teraz jestem obok Ostrzyc, w Złotej Górze i tutaj właśnie jest wypożyczalnia sprzętu wodnego, fajna marina, fajnie zrobione wszystko, bardzo ładnie. Tam jest jeszcze ciekawy budynek, zaraz go pokażę. Zaraz jeszcze wjadę tam na górę, bo tam jest fajny pomnik też. Po drodze i tak będę jechał. No i właśnie to jest na górze. To teraz wam jeszcze przejdę tam za pomnik i pokażę, jak wygląda z góry to całe miejsce, w którym przed chwilą tam byłem. O, i tak wygląda widok z punktu widokowego w Złotej Górze na jezioro Brodno Wielkie. Tam zaraz za tymi drzewami jest jezioro Ostrzyckie tutaj. I nie wiem, czy to zobaczycie, ale widać stąd punkt widokowy, o którym mówiłem. To jest tutaj. Tutaj jest punkt widokowy. Naocznie widać, że tam jest taka wieża, na którą można wejść, natomiast no, telefon nie łapie wszystkich szczegółów. A tutaj to, na co patrzycie, to jest, z tego co widzę, jakiś amfiteatr. Tu w ogóle jest tak ładnie zrobione. Naturalne schody takie z kamienia i z trawy. I tam pewnie są imprezy i można sobie przyjść, jak będzie coś tutaj się działo, i pooglądać.